Cześć widzowie! Dzisiaj poruszę temat The First Descendant, a mianowicie płaczu graczy na temat kopiowania Destiny Warframe, pay to win, słabej optymalizacji, oszukanego drop rate, obcisłych wdzianek, czy też plagi awkujących graczy. Zapraszam Was do materiału. Zacznijmy od tego, czym jest ta produkcja. Jest to looter shooter od koreańskiego studia Nexon. W grze wcielamy się w różnych tytułowych potomków i w większości skupiamy się na grindowaniu swojego sprzętu poprzez czyszczenie map i dungeonów, zabijanie bossów oraz wykonywanie questów fabularnych, jak i pobocznych. Tutaj wchodzi właśnie temat kopiowania rozgrywki, czy też wyglądu ikon i broni w grze. Uważam, że przyczepianie się do kopiowania rozgrywki to jak wytykanie trybu Battle Royale w każdej tego typu produkcji. To nie kopiowanie gry, tylko trzymanie się konceptu rozgrywki, w którym dana gra jest tworzona. A że takich gier jest na pęczki, to nie może być mowa o kopiowaniu, a raczej inspiracji. Także można zobaczyć spore podobieństwo w ikonach chociażby modułów, broni czy potomków, jak widzicie na screenie z Xa, czy też broni, które ktoś wytknął na Reddicie. Pojawiają się też wpisy, że gra bardziej kopiuje Warframe pod tym względem, a z Destiny faktycznie czerpie inspirację. Twórcy wypowiedzieli się na ten temat, podkreślając, że bardzo szanują Destiny oraz że poważnie traktują zgłoszone obawy, więc decydują się na wprowadzenie poprawek. Przejdźmy teraz do tematu Pay to Win. Gra jest darmowa, więc jak to w takim przypadku bywa, twórcy zastosowali agresywną monetyzację. W sklepie możemy zakupić specjalną walutę kalibry, która umożliwia nam zakup lepszych potomków bez konieczności odblokowania ich poprzez samą rozgrywkę, co jest bardzo czasochłonne. Do tego dochodzi Battle Pass, co jest akurat częstą praktyką, więc co do tego nie mam jakichś zarzutów, ale mamy też coś takiego jak badania nad schematami w grze, gdzie za tą właśnie walutę możemy sobie przyspieszyć taki rozwój. Kolejny podpunkt to optymalizacja. Mojemu sprzętowi daleko do najwyższej półki, ale daje radę nawet na ultra. Graficznie nie wygląda to źle, nawet na średniej jakości, jak możecie zobaczyć na materiale. Mocnych spadków FPS też nie zauważyłem, ale dziwne jest dla mnie to, że włączając AMD FSR, gra zmienia się nie do poznania, ale w tę gorszą stronę. Jakość jest tragiczna, wręcz nie da się na to patrzeć, bez względu na ustawienie opcji jakości czy wydajności, a z tego co mogłem przeczytać, to z DLSS od Nvidia jest podobnie. No i doszliśmy do płaczu o drop rate. Gracze narzekają, że jest on przekłamany. Tutaj podaję przykład. Wykonałem misję dla 4 graczy, gdzie możesz zdobyć mod dla bani i wciąż mi nie wypłat. Najbardziej irytujące jest to, że większość z nich nie rozumie podstaw matematyki, że na przykład 20% dropu to nie 100% szansy na wydropienie czegoś co 5 prób. Dlatego też możemy zobaczyć takie, a nie inne odpowiedzi. I teraz ból wiadomo czego o obcisłe wdzianka żeńskich potomków i ewentualne próby zmuszenia do cenzury. Ale jak powszechnie wiadomo, azjatyccy deweloperzy mają to głęboko gdzieś i bardzo dobrze, bo jak ktoś będzie chciał popatrzeć na seksowną panią, to sobie nią pogra, a jak ktoś będzie chciał być koksem i poczuć nutę brutala, to też nim zagra i każdy jest zadowolony. Koniec, kropka. Tak więc dotarliśmy do ostatniego tematu, to jest awkujących graczy. Problem dotyczy tego, że gracze dołączają do koopa, co notabene dzieje się automatycznie, gdy tylko zaczniesz dungeon czy podejmiesz zadanie, a ktoś inny też je wykonuje w tym samym momencie. I podczas takiej wspólnej rozgrywki nic nie robi, tylko żeruje na reszcie graczy, a na koniec zbiera łup. Problem był zgłaszany przez community do tego stopnia, że deweloperzy wywalają nam komunikat już w menu głównym. Teraz odstawmy to wszystko na bok. Pomimo kontrowersji otaczających The First Descendant oraz słabych ocen na Steam, gra może się poszczycić wielkim zainteresowaniem graczy, co jest same w sobie sukcesem. Tak więc możemy tu zauważyć, że nie warto się sugerować ocenami czy hejtem, bo tak jak Warframe nie przypadł mi do gustu, a Destiny się znudziło, tak ta produkcja zmotywowała mnie, żeby znów pograć w gatunek looter shooter i bawię się w niej świetnie. Wam polecam sprawdzić i samemu się przekonać, czy gra przypadnie Wam do gustu, a z mojej strony to już wszystko. Do następnego. Cześć.